Okej, dawno nic nie było, ale czas to zmienić. Mamy paczkę kolejną od De Agostini z kolekcji Szybcy i Wściekli. Ciekawe, czy tym razem będzie ten cudowny Dodge, który nie jest w ogóle z tej serii i dali go jako prezent, nie wiadomo czemu. Też przepraszam za echo, próbowałem coś z tym zrobić, ale mam puste ściany w tym pokoju. Wielka chwila. Są 3, więc no już na pewno nie będzie, bo 3 modele być powinny standardowo. Okej. Jest Mustang. Challenger. Syryty. Oraz Ford Escort. Ale czemu to nie jest już tak opakowane? Wszystkie były tak opakowane i co? I teraz taka zmiana? No dobra. I tak, to są numery 6, 7 oraz 8. Karton damy na bok. Oraz zmienimy perspektywę. Tutaj są nasze 3 modele. Zacznijmy od Forda Escorta, ponieważ to jest numer 6. No i co ja teraz zrobię? Nie zrobię mojego cudownego szpanerskiego otwarcia. O! Ale jest jeszcze łatwiej. Ok, folia na boczek. Na boczek. I tak, jest to model kupiony na aukcji w 6. części wraz z Dodge'em Chargerem, którego pokazywałem poprzednio, a prowadził go Brian O'Connor, wszystkim znany. Jest nalepka. Tak, standardowo mamy zaczepy maski nadrukowane, jest to kalkomania niestety. Nic nie odstaje, ale mamy ładny napis Ford. O, jak się mieni w tym świetle, super. Tutaj mamy znaczek Forda. Lusterka srebrne, zgadza się. Tutaj też zadbali o element na kluczyk. Te felgi się wydają trochę takie zbyt złote. W filmie były takie bardziej przytłumione jakby. Ta biała farba mnie zastanawia, bo wydaje się taka z brakami. O, tutaj widać. Taka chropowata, jakby braki miała. Z tyłu rejestracja jest odpowiednia, jest piękny Ford. O, Ford Escort, cudownie. Tutaj ze światłami się nie postarali. Jest pomarańczowy oczywiście kierunek i 2 odcienie czerwonego powinny być. No niestety. Ale tak, to chyba wszystko jest w porządku. I tak, rozkręcimy go sobie. A, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że felgi są zgodne, jeżeli chodzi o wzór. Kolor, tak jak mówiłem, odcień tak nie za bardzo. I tutaj w środku
Brakuje czarnego malunku. Wiecie co? Zauważyłem jeszcze jeden mały minus. Tu jak jest korek paliwa, to nie jest pomalowany. Powinien być taki czarno-srebrny. I zapewne, że jest na jedną śrubę. Zawsze były dwie. Ups. Ale bez tej obudowy wydaje się taki malutki. O, zobaczcie, tutaj nie zauważyłem. Te kratki wlotu powietrza są pomalowane na czarno. Bardzo miło, fajnie. O. I wskaza na lakierze. Jakiś włos tu jest naklejony, czy coś. Jakby podczas malowania jakiś włos tu się przykleił i teraz tak wskaza została na lakierze. Wielka szkoda. O, jakoś tam jeździ. Ale niesamowicie drobne to autko się wydaje. A jest podpisane jako słusznie Ford Escort MK1. Skala 1,43. Wszystko się zgadza. Czy on ma... Ok, tarcz hamulcowych nie widać. Idziemy z tym dalej. Ach, a tu jest mniejsza śrubka. Tak dawno nie robiłem tych nagrań, że zapomniałem, jakie śrubki tu idą. Wow. No, przykręcona solidnie. I już widać, jak krzywy mam stół. Trudno. O, tu jest inaczej. Że przy tej całej karoserii trzyma się kierownica razem z kokpitem. Ale jest dobrze odwzorowany. A, tak to nie będzie widać. Ciężko go teraz pokazać. Ale jest ładny, jest piękny. No środek to tak niezbyt odpowiada rzeczywistości. Całe wnętrze tak naprawdę tutaj, czy boczki. No dobra, boczki nie całe, ale tutaj z tyłu to była goła blacha tak naprawdę. W kolorze karoserii. Fotele miały na górze napis, jakiś napis z firmy, nie pamiętam, ale tego w żadnym modelu nie było, więc tutaj aż tak bardzo bym się nie czepiał. Pięknie przyklejone fotele na gorącość i fotele są też nierówno, no dobra. Jeden bliżej, drugi dalej, no fotele można poustawiać. Okej, klatka taka cieniutka. Ok. Pierwszy model obadany. No, cyk. Podsumowując, że tego Forda jest bardzo miłym samochodzikiem, bardzo miłym modelem. Fajnie wykonany. Gdyby nie ta drobnostka, to by było super. Okay. Na bok. Teraz tak naprawdę zaczniemy od dołu. Ponieważ tak jak idą numery gazetek. Ford Mustang. Jest nalepka, bardzo dobrze. Tak, ten Ford wystąpił w części trzeciej. Szybcy i wściekli Tokyo Drift.
Nie wiem jak wy, jak ja oglądałem Tokyo Drift, to zastanawiałem się, jakim cudem to jest seria Szybcy i Wściekli. No ten film zupełnie mi nie pasował do poprzednich, zero nawiązań, dopiero w ostatniej scenie. Nie chcę spoilerować, chociaż pewnie każdy już i tak oglądał. Ja sobie teraz odświeżam całą serię z narzeczoną, ze względu na tą kolekcję. I też przez cały serial mnie się pytała, czy to na pewno film Szybcy i Wściekli. Przez cały film mnie się pytała, czy to na pewno ten film, bo no nic się nie zgadzało. To auto brało udział w finalnej scenie driftu, gdy główny bohater, on się nazywał Senna Boswell, tak, z drifterem, królem driftu, Takashi. Oczywiście główny bohater wygrał po kilku lekcjach driftu oraz sile przyjaźni. I tak kręcę, obracam i zobaczcie tutaj. O, takie przytłumiony kolor jakby od kleju. Jakaś wada lakieru tu jest. Dobrze ją widać pod światło. Jest po prostu bardziej biały element, który nie odbija światła. Ten biały kolor... No zobaczcie, ten biały kolor też przebija. Przebija zielony lakier. Ojej, no i tutaj szyba. Też taka jakby resztki kleju. Tu nic nie schodzi. No nie wygląda to dobrze. To wygląda niedobrze, wręcz bym powiedział. Kolejny jakiś drobny skazy lakieru tu przy nadkole. Uciekłem z kadru. Nie no, tu też. Oho. A tu już jest mistrzostwo. Czarna plama. No dobra, tego się nie spodziewałem. Wow. No tak źle wykonanego modelu De Agostini jeszcze mi nie dostarczyło. No jest słabo. Okej, oprócz braków farby i tych wszystkich detali, co wymieniłem, to jeżeli chodzi o samo odwzorowanie, to tutaj brak chłodnicy. Muszę jakiś wskaźnik sobie kupić. Tutaj, w tym wcięciu jest brak chłodnicy, w tym uśmieszku brak widocznej chłodnicy. Tutaj również nie ma. Jest cudownie, że jest logo Mustanga, ale nie ma tutaj napisu koło tego loga. O, super, mamy rejestrację, która się zgadza. Mamy piękny napis Mustang oraz logo Mustanga na bagażniku. Rurka jest pomalowana. Elegancko, to też elegancko. Jedno lusterko tylko z lewej strony, to też się zgadza. Felgi, no to są te felgi, tylko że w oryginale one tak bardziej schodziły się, zwężały ku feldze, a tu są takie równe paski. Taki delikatny minus. Koła, jak widzicie, są krzywe. Opony są nałożone równo.
Więc to tylko i wyłącznie wina kołu. Oj, czuć to pod palcami. No jest strasznie z tyłu. Też jest dość źle. Opony wydają się równo położone. Ale coś mi tu strzela pod palcami. Coś tu... Jakby ta szyba się wpija? Tak, ta szyba chodzi tylnia. Bardzo delikatna jest. Coś jakby nie doklejona. No dobra, ale... Słyszycie? Dziwne dźwięki tu zachodzą. Okej, też jakby brak tarcz hamulcowych, chociaż można powiedzieć, że są takie drobne, czarne, no niech im będzie. Uwielbiam, jak podwozie jest pomalowane, tak jak na przykład tutaj ta rura, no to jest super. Tym bardziej, że jak zobaczymy w tą stronę, to tą rurę troszkę widać, więc dobrze ją pomalowali. Idźmy dalej. A, oczywiście jeszcze tutaj są już napisy pomalowane. Ford Mustang 1.43. Wow. Jeszcze nie zrobiłem. O. Teraz chwila ciszy, posłuchajcie tego dźwięku. Słyszycie? Normalnie ma turbinę. Jakieś koło obciera i taki pisk wydaje. O, teraz będzie widać lepiej, że tu jest tylko metal bez żadnej imitacji chłodnicy. Wielka szkoda. O, ale fajnie na górze jest lusterko i to tak delikatnie pomalowane. Fajny, miły szczegół. W środku. Co widzimy w środku? To, że jakby wnętrze jest mocno przymocowane do podwozia. Tutaj mamy tak. Typowe wnętrze Forda Mustanga. Bardzo charakterystyczne fotele bez zagłówków. Fajnie, że deskę rozdzielczą pomalowali na takie brąz, który ma mówić, że to jest drewniane. Wnętrze jest fajne, klatka jest. Mało kolorów, ale fajne, ale fajne mustangowe. Złóżmy to na szybko. Pyk. Dajcie też znać, jak oceniacie modele takie typowo seryjne. Jak na przykład ten właśnie Ford Mustang. Dla mnie modele seryjne są super. Uwielbiam, jak są takie nieprzekombinowane. Ale z drugiej strony są takie mało charakterystyczne, że nie rozpozna, że to jest z tej serii, z tego filmu, więc mam takie mieszane uczucia. Napiszcie, co wy o tym sądzicie i jakie macie na to patrzenie. A teraz przejdziemy do ostatniego autka. Będzie to Dodge Challenger SRT. W końcu jakieś auto, które było prowadzone przez panią, a nie pana, a dokładnie przez Letty Ortez. Protez, hehe. Na początku widzę już, że coś tu było. Jest dalej. Tu w kąciku jakiś czerwony element. Więc już widać, że coś tu odpadło. Jest to czas na cudowne otwarcie autka. Ach, uwielbiam to. I znowu jest naklejka. Certyfikat. No 3/3. Elegancko. Uwielbiam te certyfikaty, jak już dobrze wiecie. Więc bardzo mnie to cieszy. Wiecie co? Zapomniałem, że to jest ten czerwony element.
I on mi się gdzieś zgubił. Całe szczęście, że mam ten element na nagraniu. Jak za nim zatęsknię, będę mógł powspominać. Jacie, ale to jest wielkie auto w porównaniu do reszty. Zapomniałem, że to rozkręciłem. Zobaczcie no Forda. Ale Ford Mustang jest ponykarem, jest o wiele większy. Patrzcie, ale on duży się wydaje bardzo. Nie no, on pewnie trzyma się skali, bo to auto w rzeczywistości też jest takie robiące wrażenie, wydaje się olbrzymie. Okej, tak po pierwszych wrażeniach. To jest parę rzeczy. To jest parę rzeczy, które są niezbyt ładne. Po pierwsze, najgorsze to te reflektory przednie. One powinny być okrągłe. A jak widzicie, one są u dołu ścięte. Zderzak też u dołu nie jest przyczepiony, bo on był przyczepiony raczej u dołu niż tutaj u góry na środku. Nie fajnie. Plus, trzeba im dać plus za w końcu fajny wlot powietrza. Tu są wcięcia. Również są odstające haczyki. Tutaj 2 i tutaj 2. Ponieważ ten samochód był w scenie, gdzie był spuszczany, wywalany z samolotu i zlatywał na spadochronie. Więc haczyki ma. Bardzo miło odwzorowane. O, również tutaj listwa. To jak odkręcimy, to wam pokażę. Jeny, super są te felgi, takie masywne i zgodne z filmem. To najważniejsze. Tutaj ten pasek, który widzicie czarny, to on na tym autku idzie tak dość prosto. A w filmie to tutaj było takie o wiele większe wcięcie. Ono chyba szło tak jak to odbicie. Właśnie w ten sposób. Tak, zapewne tak szło, że było takie większe wcięcie. Tutaj przesadzili, bo dali ładnie na równo, a powinno być też pod skosem. Takie drobne błędy kalkomanii. Jeżeli chodzi o tyłeczek, to jest tutaj idealnie. O kurczę. Ajajaj. Powiedziałam idealnie. Zobaczcie tutaj na rogu, jak brzydko schodzi farba na drugim boku. No też jakby tak, jakby schodzi też ta farba. No znowu to samo co w tym Fordzie, że takie jakby odbitki od kleju. Na przykład tutaj na szybie, na spoilerze. Jeszcze ten spoiler ma... Ale straszny dźwięk. Jeszcze ten spoiler jest nierówny. Widać dobrze takie wbicia tutaj oraz tutaj, czyli tam, gdzie jest mocowanie. O ludzie, przednia szyba tak samo jakaś pobrudzona. Lakier jest beznadziejnie pomalowany. Tutaj jakieś kropki, nierówności. O nie. Wow, nie zauważyłem tego wcześniej, ale zobaczcie na to. Ciągle mówię, zobaczcie na to, na co tu patrzeć. To wam pokażę. Tutaj nadkola, tu oraz tu. One nie są okrągłe, tak jak być powinny. One są krzywe. Po prostu nie wiem, czy to jest nierówno wycięty model, czy to jest taka zalepiona farba. No złe. To jest bardzo złe. No dobra, rozkręcamy. A nie wiem, czy mówiłem o tyle. Chyba nie, bo ta farba mnie rozproszyła. Róże wydechowe są jak być powinny. No niby zderzak, ale w filmie to wykorzystywali jako odbojnik albo przepychacz. Jest. Spoiler jest. Który ma taką carbon. Też się zgadza.
No i ten cudowny szyberdach, który bardziej jest dziurą. Bo to Dodge chyba nie miał aż takiego dużego szyberdachu. Tu kółka w ogóle się nie kręcą. O, tutaj widzicie? Opona zeszła. I przez to by były nieadekwatne testy. Jakoś tam się kręci, ale teraz możemy zobaczyć te piękne progi. Proszę bardzo, ala rurki. Rury wydechowe pomalowane. Podpisane jest 2023. O, teraz lepiej widać ten przód. Fajny. Kurde. Ach, ale te światła psują na takie detale. Ciekawe, czy dowiem się, od czego mi brakuje tego elementu małego czerwonego. O! Patrzcie, jakie rury wydechowe. Szkoda. Wow! Co jest? Ale on się trzyma. Ojej, to jest chyba jakoś sklejone. Zobaczcie. Okej. Ta rurka wypadła z tego boku, ale spokojnie, nic nie jest połamane. Będzie można ją wcisnąć z powrotem. Zobaczcie na to. Jaka beznadzieja. Tak jeszcze wam powiem, przepraszam, że ja tak narzekam, ale to pierwszy raz takie beznadziejne wykonanie modeli mi się trafiło. I tu jeszcze w tak, 3. Od najlepiej wykonanego, od modelu z najmniejszą ilością usterek do największej ilości usterek. I jeszcze jak pomyślę, że każdy taki kosztuje 70 zł, no to już niemiło się robi. Wow. Patrzcie, jak to się odkleja razem z tym lakierem, z tą farbą. Wszystko poszło dobrze. Możemy przejść do podsumowania. Nie no, żartuję. Została rura wydechowa. Ułamała się, ponieważ ona była na klej z tyłu. I to chyba był bardziej klej z tego, niż że stricte rury wydechowe. Ale okej. To da się naprawić. O, w środku widzimy też pokaz czarnej farby. Wszędzie dookoła uwalone. Na bok. A to śmielę się pokazać podwozie. Wszędzie jest zielona farba, na którą to było posklejone. Ojej. I wnętrze. Zastanawiam się, co to jest ta skrzynka tutaj. Czy to jest harpun? Ciekawe. O, pasy się zgadzają. Pasy były zielone w tym aucie. I kierownica. Czy ja dobrze widzę? Tak, kierownica jest z logiem Dodge'a. No miło. To tak jak
Mili Państwo, ja to wszystko składam. Podsumowując te modele, to jestem troszkę zażenowany. No wyszło im to słabo. I tak, ja się bawię w składanie. A standardowo Adam z przyszłości opowie Wam, czy te modele trzymają się skali. Więc trzymajcie się. Cześć! Mili Państwo, po tak długim filmiku, pełnym narzekań i moich dziwnych dźwięków, przechodzimy do sprawdzania wymiarów. I tu będzie bardzo krótko. Na pierwszy ogień bierzemy po kolei Forda Escorta. Jeżeli chodzi o długość, jest prawidłowa. Jeżeli chodzi o szerokość, jest zgodna, oczywiście bez uwzględnienia dodatkowego poszerzenia, jakim są nadkola. Bo tutaj widać ewidentnie, że specjalnie na potrzeby filmu, na potrzeby tego tuningu, auto było poszerzane przy nadkolach. Jeżeli tego nie bierzemy pod uwagę, to auto trzyma się bardzo dobrze skali. Wysokość też jest zgodna. Następny model jaki mamy jest to Mustang. Długość zgodna, szerokość zgodna, wysokość również. Ostatnie auto Dodge i tu tak samo. Długość zgodna, szerokość zgodna i wysokość zgodna. No szok, no. Modele są wykonane od słabego wykonania do beznadziejnego. Tak beznadziejnego, że nie wiem, czy Dodge'a Challengera będę trzymał na półce, a wymiary wszystkich aut są idealnie odzwierciedlone z rzeczywistością. Dobra, kończę, bo słyszę, że mam wady wymowy. Trzymajcie się, cześć.